bierze się z debaty, którą prowadziłem z teologiem luterańskim jakiś rok temu. Her name was Leah Schweitz, and I can see her identity is translated into Polish. At any rate, we debated whether science and religion were compatible. Konkretnie była to teolożka, z którą prowadziłem debatę na temat ewentualnej zgodności między nauką a religią. And at the end of our presentations, they asked each of us to sum up our argument in one sentence. Każdy z nas miał wystąpienie, po czym poproszono nas o podsumowanie naszych tez w jednym zdaniu. And Leah Schweitz, the theologian, this was her summary. Faith is a very precious gift. Leah Schweitz podsumowała to w ten sposób, mówiąc, że wiara to cenny dar. And when I heard her say that, I suddenly realized, sorry? Do you agree? No, well, it depends on if you're German. Gift means poison. So I would agree with that. To znaczy, że w języku niemieckim gift znaczy trucizna, więc możemy się zgodzić z tym. So when I heard her say this, I suddenly realized that this was the real difference in outlook between science and religion, and this was the real reason, this statement, for the incompatibility of science and religion. I usłyszawszy te słowa, zdałem sobie sprawę, że to jest sedno niezgodności pomiędzy religią a nauką. Because faith, as usually understood by people, and you can look this up in the dictionary, is defined as a confident belief that is based on evidence that is not sufficient to convince most people, most reasonable people, of what is true. Dlatego, że wiarę definiuje się następująco, jest to silne, zazwyczaj pewne przekonanie nie oparte na dowodach wystarczająco silnych, aby cieszyło się uznaniem każdej rozsądnej osoby. So if you base your methodology on faith, which is what religion does, then you're doing something that is completely the opposite of what science does, because science does not base its methodology on evidence that is not convincing. Zatem, jeżeli punktem wyjścia dla naszych przekonań, dla naszej metodologii jest wiara, jak to się dzieje w przypadku religii, jest to przeciwieństwem podejścia naukowego, które nie dopuszcza argumentów, które nie są przekonujące, które nie są możliwe do udowodnienia. But there are some people, and we call them in America accommodationists, who claim that science and religion are compatible in a variety of ways. They're either friendly to one another, they don't impinge on each other's territories, or indeed they can be helpful to each other. Istnieje jednak grupa tzw. akomodacjonistów, którzy głoszą tezę o zgodności wiary i nauki, twierdząc, że jedno może uzupełniać drugie w jakiś sposób, czy wzbogacać drugie. So these accommodationists include a variety of people. The theologians are the most notorious, followed by what I call faitheists, which are atheists who think that religion is good for everybody else. Scientists who are friendly to religion, and people who are religious but think that science is a good way to go. Występują różne podgrupy, przede wszystkim teologowie, coś co nazywam wiarateistami, to znaczy ateiści, którzy uważają, że wszyscy inni powinni być wierzący. Są też naukowcy przychylnie nastawieni do religii oraz wierzący przychylnie nastawieni do przyjaźni w nauce. I should be reading those slides because I can learn Polish very quickly. The topic of the intersection between science and religion is a rapidly increasing area. The interest in the two areas of work and how they relate to one another has been growing very rapidly in the last century. Punkt styku nauki z religią, punkt, w którym one się przecinają, to przedmiot badań, który się cieszy rosnącą popularnością w ostatnim stuleciu. And you can see on this list, these are the number, I've taken since 1900, divided that period into 3 equal times, and then looked up the number of books published on the topic of science and religion together for each of these 37-year periods. Jeżeli przejrzymy bibliografię pozycji, które od początku ubiegłego stulecia ukazały się na ten temat, zobaczymy, że przedstawię się następująco. And you can see that it was pretty steady for a while, but in the last 30 years or so, the number of books has grown tremendously. And almost all of these books are books that claim that science and religion are compatible. I zauważymy znaczny wzrost w ostatnim 30-leciu. Większość tych pozycji wychodzi z założenia o
o tym, że dadzą się pogodzić. Zdają się pogodzić. Dziękuję. In America, it's especially growing industry. I don't know if you have Huffington Post in Poland, but it's a very popular online magazine. They have a new section called Science and Religion to deal with these issues of overlap. Jest to temat szczególnie popularny w Stanach Zjednoczonych, a nie wiem, czy w Polsce znane jest czasopismo Huffington Post, które ostatnio ma też dział poświęcony właśnie religii a wierze oraz temu, jak one się nakładają. There are many scientific organizations in America that make statements to the effect of the religion and science are compatible. I bardzo wiele amerykańskich organizacji naukowych, naukowców głosi tezę o możliwości pogodzenia wiary i nauki. This is a very famous one, the National Academy of Sciences. It is the most elite scientific organization in the United States. In fact, it's so elite that I'm not even a member of it. Akademia Przyszłego Akademię Nauki Stanów Zjednoczonych organizacja tak elitarna, że nie dopuścili mi Bożych jej członków. And this is typical of the kinds of statements one reads. If you read it in Polish, I don't know if it needs to be translated. Science and religion are separate aspects of human understanding. They address different kinds of questions. This is Steve Gould's NOMA hypothesis. And pitting science against religion is a non-existent controversy. Ogólnie twierdzi się, że nauka i religia są rozdzielne, zajmują się aspektami innych, rozumienia w inny sposób, a tak też byli Steve Gould, i próby wystawiania nauki i religii do walki przeciw sobie kreują spory, takie zbędne spory. What's curious about this organization is that 93% of the people that sign this statement or agree to it are atheists. Przy czym należy zaznaczyć, że 93% członków tej akademii, czy też osób, które podpisały się pod tym twierdzeniem, to ateiści. Yeah. This is what's known as a political or tactical statement. It does not reflect the real feelings of these people. Czyli widać, że jest to wypowiedź czysto polityczna czy taktyczna, nie będąca wyrazem prawdziwych poglądów członków tej akademii. And in fact, it's full of lies. So, this, for example, supernatural entities cannot be investigated by science, which makes religion off limits to scientific investigation. That simply is not true, and we can talk about that later. Więcej, jest to twierdzenie pełne dziur, czy wręcz kłamstw, a między innymi twierdzenie, że byty nadprzyrodzone nie mogą być badane przez naukę, z czego wynika, że religia nie może być przedmiotem badań naukowych, jest tezą po prostu fałszywą, do której możemy wrócić później. Of course, supernatural entities can be investigated by science. There's lots of studies on whether prayer works, and all those studies have failed. And what are those but scientific investigations of the supernatural? Oczywiście można prowadzić badania naukowe nad bytami nadprzyrodzonymi, a wiele badań prowadzono nad skutecznością modlitwy. Okazało się, że jest ona nieskuteczna, ale tego rodzaju badania są niczym innym jak badaniem bytów nadprzyrodzonych, zjawisk nadprzyrodzonych. So I guess the question that you should ask yourself is, why are we worried about the compatibility of science and religion? Why don't we worry about the compatibility of science and football, or science and stamp collecting? Dlaczego w ogóle przejmujemy się kwestią możliwości pogodzenia religii i nauki? Czemu nie zajmujemy się możliwością pogodzenia wiary i filatelistyki czy piłki nożnej? And there's two reasons for this. First of all, science and religion are not independent, as that statement said. They both have the same mission, which is to determine what is real about the universe. Wiara i nauka nie są od siebie niezależne. Obie są próbą stwierdzenia, co jest rzeczywiste we wszechświecie. And I'll try to show this to you in a minute. I postaram się więcej opowiedzieć za chwilę. And finally, if science and religion were compatible, people would not be writing 15,000 books about it in 30 years. So there's obviously some problem. Ponadto, gdyby wiara dała się pogodzić z nauką, nie napisano by na ten temat 15 000 książek w ciągu ostatniego 30-lecia, więc coś najwyraźniej jest na rzeczy. So there's lots of evidence, in fact, of the incompatibility of science and religion. I'll talk to you in a minute about what I mean by incompatibility, but here I'll just list a few things that show this incompatibility.
compatibility. Wiele świadczy o niezgodności wiary i nauki, o tym szerzej za chwilę. And this is a long list. I don't know if it needs to be translated. Widespread opposition to evolution in America, which is incompatibility between science and religion. Lots of organizations have formed to try to reconcile evolution and science. All those books I talked about try to, or most of them, 95% of them, try to show that science and religion are compatible. 55% of Americans see religion and science as being in conflict, despite the statement of everybody that they're not. And finally, we have a high rate of atheism among scientists in the United States. Mamy do czynienia z następującymi zjawiskami, nie wiem, czy Państwo zobaczycie na slajdzie. In fact, in America, 60% of scientists are atheists, as compared to about 5% in the American public. Zresztą wśród populacji amerykańskich naukowców 60% to ateiści, a w porównaniu z 50% dla ogółu społeczeństwa. So to me this is all evidence. I mean, despite the fact that you can claim that science and religion are compatible, we have all this evidence that they're really not. A wszystkie te zjawiska świadczą o głębokiej niezgodności pomiędzy wiarą a nauką, wbrew temu, co się mówi. I think the strongest evidence comes from this poll that was taken by Time magazine in 2006. Myślę, że najlepszym indywidualnym dowodem jest wynik sondażu prowadzony przez Time'a w 2006 roku. And this is a survey of Americans, and they asked Americans this question. If science found a fact that contradicted the tenets of your faith, what would you do? Respondentom zadano pytanie, gdyby nauka przedstawiła fakt, który zaprzecza doktrynom wiary, co byś zrobił? And you had three choices. Give up that part of your faith, give up the scientific fact, or reject the scientific fact, or say, I don't know. I były trzy możliwe odpowiedzi, czyli odrzucić ten fakt na rzecz wiary, a zmienić wiarę wskutek tego faktu, bądź też była odpowiedź nie wiem. Can any of you guess what the answer is? How many Americans would reject a scientific fact if it contradicted their faith? I teraz proszę bardzo, kto z Państwa zgadnie, jaki odsetek Amerykanów odrzuciłby fakt na rzecz wiary, czyli tym gorzej co faktów? Well, you don't like Americans. Well, it's a lot higher than I would like. 2 and 3. Nie aż tyle, ale 64%. To me, this exemplifies more than anything else the incompatibility of science and religion. Dla mnie to bardziej niż cokolwiek innego świadczy o niezgodności między wiarą a nauką. If science tells you something that your religion says is wrong, you will reject the scientific fact. Jeżeli nauka twierdzi coś, co jest wbrew wierze, mamy tendencję, czy Amerykanie mają tendencję do odrzucenia tego faktu. And this is 2/3 of Americans. And of course, one of these scientific facts that most Americans reject is evolution. 64% to stanowi 2/3 społeczeństwa i Amerykanie w ogromnym stopniu odrzucają teorię ewolucji. I have the figures for Poland, which I will give you later. But here is a breakdown of how Americans feel about evolutionary biology. Mam odpowiednie dane dla Polski, które przedstawię za chwilę. Na razie zobaczmy, jaką postawę wobec ewolucji reprezentują Amerykanie. 46%, or almost half of us, are young Earth creationists. That is, 46% Amerykanów to tak zwani młodoziemscy kreacjoniści. that is, they accept the story of evolution, of creation that's called in Genesis in the Bible. Którzy dosłownie wierzą w Księgę Rodzaju. About a third of Americans are called theistic evolutionists. That is, they believe evolution happened, but that God guided it in a certain direction. 1/3 Amerykanów akceptuje, wyznaje tę teistyczną ewolucję, to znaczy przyjmuje, że ewolucja ma miejsce, występuje, ale jest kierowana, czy też przez Boga. Yes, I don't consider this science. It's a form of God-guided science, which is not the way we evolutionists accept the field. Moim zdaniem nie jest to nauka, jest to
rodzaj nauki prowadzony przez Boga i jako naukowcy nie możemy czegoś takiego przyjąć. And finally, this is the saddest fact, only 15% of Americans, that's between 1 in 6 and 1 in 7, accept evolution as it really is scientifically, an unguided, materialistic, unplanned process. I przygnębiające jest to, że zaledwie 15% Amerykanów akceptuje ewolucję jako nieukierunkowany, naturalistyczny proces. This is a sad situation. You don't see this kind of data for scientific facts like infectious diseases being caused by bacteria or viruses, or atoms being the constituents of matter. Jest to o tyle przykre, że tego rodzaju danych, tego rodzaju postaw nie widzimy w przypadku innych dziedzin nauki, na przykład o powstawaniu chorób zakaźnych, czy też o budowie materii z atomów. Evolution is uniquely rejected not only by Americans, but by Poles and other people, and I'll show you the data, for one reason only. It goes against religion. Ewolucja jest wyjątkowa, jest bowiem odrzucana przez znaczną część społeczeństwa amerykańskiego i pewną część społeczeństwa polskiego z racji tego, że jest wbrew temu, co twierdzi religia. So that's what I've tried to do is demonstrate that there is a problem, that you cannot just say science and religion are fine, because that's not the way it really is, not only in my country, but in many countries. Chciałbym wykazać, że występuje problem, nie można twierdzić, że wiara i nauka mogą sobie skutecznie współistnieć, a dlatego, że tak nie jest w moim kraju, ani w wielu innych krajach. So now what I'd like to do is demonstrate to you why science and religion are incompatible in a very deep sense. I teraz chciałbym powiedzieć, dlaczego wiara jest nie do pogodzenia z nauką w sposób fundamentalny. To do that, I'll just define my terms to begin with. I'll tell you what science is, what religion is, in my view. This is my view, of course, and finally talk about what I mean by them being incompatible. Na początek pozwolę sobie powiedzieć, jak rozumiem pojęcia nauki, religii oraz zgodności. So what is science? Well, you all have an idea of what science is. You've seen scientists and you know how it works, and many of you have studied science. But I'll give you a more formal definition here. Czym jest nauka? Zapewne Państwo wiecie, ale pokuszę się o bardziej formalną definicję. So I consider science not a body of knowledge, because that body of knowledge changes as science changes. Rather, I consider it a methodology, a way of knowing about the truth of the universe. Moim zdaniem nauka jest nie tyle wiedzą, dlatego że nasza wiedza się zmienia w miarę rozwoju postępu nauki, raczej jest to metodologia. And this methodology is based on what we call the scientific method. There is really no agreement on what the scientific method is, but it does incorporate certain elements which include repeatable observations, experiments, replicated, rationality, logic, predictions, the falsifiability, the fact that you can be shown to be wrong, and above all, doubt and criticism. Jest to metodologia wynikająca z metody naukowej, oparta na powtarzanych obserwacjach, eksperymentach, odtwarzalności, rozumie, logice, przewidywaniach, falsyfikowalności oraz wątpliwościach przede wszystkim. The most important thing about science is that it does not provide absolute truth. It's a way of continuing to understand the universe, but all the truths that science comes up with are provisional truths. Najważniejszą cechą nauki jest to, że nie głosi ona prawdy absolutnych, a wszystkie prawdy mają charakter tymczasowy. I think the best definition of science was that made by Richard Feynman. How many of you know who Richard Feynman is? Kto z Państwa słyszał o Richardzie Feynmanie? Very, very famous physicist, Nobel laureate, but he was a very plain-spoken man. And he made this statement, which is the first principle, and he's talking about science, is that you must not fool yourself, because you are the easiest person to fool, and you have to be very careful about that. Który powiedział, że po pierwsze nie wolno samemu się oszukiwać, bo samemu się najłatwiej oszukać i trzeba bardzo uważać. So science really is an elaborately structured method of preventing you from finding out what you want to find out.
Zatem nauka jest bardzo wyrafinowaną, rozbudowaną metodą, a nie pozwalającą nam dochodzić do z góry ustalonych wniosków. In other words, it keeps you from fooling yourself. This is the exact opposite of religion, whose purpose is to help you fool yourself. Czyli nauka służy temu, żeby nie oszukiwać samego siebie, w odróżnieniu od religii, która ma właśnie to za swój cel. So before I start wailing on religion, I'll define it. Zanim zabiorę się za religię, a próba definicji tego pojęcia, I'll use Dan Dennett's definition. It's as good as any. There are millions of definitions of religion. I'm not going to argue about it. I think this comes close to encapsulating what religion really is. pojęcie religii doczekało się miliona definicji, a moim zdaniem wydaje się dobra. And it's on the slide. So religion is a social system whose participants allow belief in a supernatural agent or agents whose approval is to be sought. Jest to system społeczny, którego zwolennicy przyznają się do wiary w czynników przyrodzonych, których aprobaty mają szukać. And there are two other, and most of the time this evening I'll be talking about the Abrahamic religions, Christianity, which includes Catholicism, Judaism, and Islam. Będę mówił o trzech monoteistycznych religiach wywodzących się z Abrahama, czyli chrześcijaństwo, judaizm oraz islam. Okay. And these religions and many others, I'm not going to argue about Jains or Buddhists or anything, Nie będę mówił o dżainizmie czy o buddyzmie. have two things in common besides this characterization. They believe that you have a personal relationship in general with this God. Ale wspomniane chociażby przeze mnie trzy religie zakładają, że człowieka łączą osobiste relacje z bóstwem, z Bogiem. And second of all, most religions, certainly the Abrahamic ones, come with a moral code attached to them. They tell you how you're supposed to live your life. I większość z religii, z pewnością te trzy monoteizmy, zawierają w sobie kodeks etyczny, moralny, który nakazuje jak żyć. So the crucial thing that I want to say about the incompatibility between religion and science is that they are both in the same business, which is the business of telling us what is true about the universe. Niemożliwość pogodzenia wiary z nauką wynika również z tego, że obie zajmują ten sam obszar, zajmują się tym samym, mianowicie ustaleniem, co jest prawdą. To jest rzeczywiste. There's many liberal religious people that say, well, we don't believe any of this stuff, but those are very few. Most religious people have their faith based on certain truths that they think hold in the universe. Jest wiele liberalnych osób wierzących, które nie wierzą we wszystkie stwierdzenia, ale jest też liczne bardzo grono, które przyjmuje za prawdę wszystko, co te religie głoszą. You can see this in the Bible, in the 1 Corinthians, the King James Version, which has this statement, if Christ be not risen, then our preaching is in vain, and your faith is also in vain. W liście do Koryntian w Biblii czytamy na przykład, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. And this biblical statement has echoed down through the ages and is still being made by many theologians, not all of them. I wielu teologów wciąż nawiązuje do tego wersetu. Here's two examples of how theologians admit that religious belief depends on certain factual statements about the universe. A oto przykłady teologów, którzy przyznają, że wiara religijna w jakiś sposób wynika czy zależy od przyjęcia pewnych tez sądów na temat wszechświata. Well, you can read it for yourself. The important parts are in red. Unless what you believe is actually true, it is just an illusionary exercise in comforting fantasy. Podkreśliłem na czerwono, zaznaczam na czerwono te istotne fragmenty tych cytatów, to znaczy, jeżeli to nie jest prawdziwą, to sprowadza się do iluzorycznego ćwiczenia w kojącej fantazji. So the point I'm trying to make is that religious belief really does depend on factual statements about the universe, many of them which can be tested, but many of which can't.
Zatem wiara religijna w ogromnym stopniu polega na pewnych twierdzeniach o wszechświecie. Część z nich można sprawdzić, zweryfikować, a części nie. Wielu nie. How many people in Poland would remain Catholics if they absolutely knew and were convinced that Jesus was not only not the Son of God, but was not resurrected? Ilu byłoby katolików w Polsce, gdyby wiedziano powszechnie, że Chrystus, Jezus nie był nie tylko Synem Boga, ale że również nie zmartwychwstał? And the answer is probably none. Prawdopodobnie nikt by się nie ostał. Okay, so the point I wanted to make again is that religion and science are not separate spheres of authority. They both depend on certain things being true about the universe, including the existence of God, in the case of Catholics, the resurrection, the fact that Jesus will return, and so on. Otóż, powtarzam, religia i nauka to nie są odrębne, oddzielne byty, a wynikają z przekonania w prawdziwość pewnych twierdzeń, chociażby o tym, że Jezus jest Synem Bożym i to, że zmartwychwstał oraz że nastąpi powtórne przyjście. So this puts religion and science in direct conflict with one another. Wynika z tego, że religia i nauka znajdują się w stanie konfliktu, są w sprzeczności. And you could almost guess this because religion has a different way of finding its so-called truths than science does. Religion is based not on doubt, empirical observation, experiments, repeatability, but on dogma, authority, revelation, and what makes you feel good. Zresztą religia dochodzi do swoich prawd w sposób zupełnie inny niż nauka. Nie ma tam miejsca na wątpliwości, na eksperymenty. Religia jest oparta na dogmacie, autorytecie, objawieniu oraz wszystkim, co poprawia ludziom samopoczucie. Religion is based on faith, and faith, an uncharitable definition of faith, but an accurate one is pretending to know what you don't. Religia opiera się na wierze, a wiarę można w sposób nieco złośliwy może zdefiniować jako to, że udajemy, że wiemy coś, czego naprawdę nie wiemy. I won't read these quotes, but you can see from these biblical quotes that what faith really is. In fact, these are quotes that consider faith to be a virtue and also define faith as belief in something that you have no evidence for. Te cytaty również określają, czym jest wiara, uznaje się wiarę za cnotę oraz sprowadza się wiarę do przekonania, że wiary w coś, na co nie ma dowodów. When I debated this Lutheran theologian, he was in South Carolina, I pointed out to her that she was forced, when she became a minister, to swear to uphold a series of doctrines called the Book of Concord. Podczas debaty z tą wspomnianą teolożką zwróciłem uwagę, że przyjmując święcenia kapłańskie złożyła przysięgę na tak zwaną Księgę Zgody. And this is what you have to swear to as the truth when you become a minister in the Lutheran Church. But I'm sure it's also similar for Catholicism. I kiedy przyjmuje się święcenia w obrządku luterańskim, trzeba złożyć przysięgę na te oto wyznanie. Zakładam, że w religii rzymskokatolickiej jest coś podobnego, wyznanie wiary. I should interject that when I became an evolutionary biologist, I was not forced to swear on a copy of Darwin that I accepted evolution. I dodaję, że kiedy zająłem się biologią ewolucyjną, nikt ode mnie nie wymagał złożenia przysięgi z prawą ręką na kopię o pochodzeniu gatunków. So that's one difference between science and religion. We don't swear to believe anything when we take up To science. jedna różnica między wiarą a nauką. Naukowcy nie składają przysięgi, nie zobowiązują się nic wierzyć. Kiedy przyjmują coś na wiarę, kiedy zajmują się nauką. How many people here were ex-Catholics? Kto z Państwa był w Kościele katolickim? Most of you are atheists from birth then, I guess.
Then those of you who were in the church will recognize the Apostles, the Nicene, and the Athanasian creeds, which are what you say in church every Sunday. Znacie Państwo zapewne zatem credo apostolskie, nicejskie oraz atanazyjskie. Here's the Nicene Creed. Credo nicejskie, czy nicejskie wyznanie wiary. And I have put in red every statement in this creed that is an assertion of fact about the universe. I na czerwono zaznaczyłem każdy fragment, który jest twierdzeniem o wszechświecie, o świecie. You know them all. There is a God. He sent down His Son, who is also Him, Jesus. Jesus was born of a virgin. He was crucified. He was resurrected. He's going to come back again and condemn people to hell or heaven. And the only way to avoid going to hell is to be baptized. Wszystkie te twierdzenia, jak widać, między innymi zakłada się istnienie Boga, wstąpienie Ducha Świętego i tak dalej, oraz chrzest na odpuszczenie grzechów i uniknięcie wiecznego potępienia przez właśnie chrzest. These are all factual assertions about the universe. Są to twierdzenia o świecie, o rzeczywistości. Some of them are hard to test. Niektóre z nich trudno zweryfikować. We don't know whether Jesus was born of a virgin, for example. Na przykład nie wiemy, czy Jezus zrodził się z dziewicy. Based on what we know of human reproduction, it seems unlikely. Na temat reprodukcji raczej świadczyłoby, że jest to mało prawdopodobne. But the important thing is that these are factual statements that have no empirical support behind them except the assertions of an ancient man-made book. To są stwierdzenia niepoparte niczym, oprócz tego, co zapisano dawno temu w księdze napisanej przez człowieka, przez ludzi. Yet to a large extent, many people live their lives, and indeed, your own country is governed by these unsubstantiated statements. Jednak wiele osób kieruje się w życiu i nie tylko osobistym, również w życiu politycznym się kieruje tymi niepotwierdzonymi twierdzeniami. Here's another creed, the Athanasian Creed. Kolejne wyznanie wiary. And again, factual statements are in red. Twierdzenia zaznaczyłem na czerwono. This is the Catholic faith. And this is recited every week. To jest wiara katolicka i to credo, czy to wyznanie wiary, co tydzień powtarza się w kościołach. This belief in hell, which I consider one of the worst and most insidious parts of Christianity, is a particularly important part of this creed. Wiara w piekło, która moim zdaniem jest jedną z najgorszych, najbardziej podstępnych elementów chrześcijaństwa, jest istotnym, integralnym elementem tego wyznania wiary. Here's from the Book of Concord, the Lutheran book. It's in red. If you're good, you go to eternal life. If you're bad, you're condemned to be tormented without end. Znowu z księdze zgody luterańskiej piszemy, że kto jest dobry, a może liczyć na żywot wiecznej radość, zaś bezbożników i diabłów czeka potępienie. It is abomination of the human spirit, and particularly distressing belief that people can at the same time think that there is a merciful, benevolent God who sends everybody who doesn't believe in Him to eternal torment. I jest swoistym wypaczeniem ludzkiego ducha, ludzkiego rozumu, że można pogodzić wiarę w Boga miłosiernego, który jednocześnie niewierzących skazuje na potępienie wieczne. And only accepting Jesus will save you from the fire. So it is stated in the Book of Concord, and I believe this is the belief of Catholics as well, that it is faith alone that will save you from hell. The good works without faith will not bring you salvation. W księdze zgody czytamy ponadto, że zasługi bądź uczynki nie zagwarantują nam zbawienia, że jedynie wiara może nas zbawić. And there's two problems with this.
two factual problems. Z tym są dwa problemy natury faktycznej. First of all, Islam says exactly the opposite of this. If you're a Muslim and you think Jesus is the Son of God and will bring you salvation, you're an apostate and you are doomed. Natomiast islam twierdzi, że kto wierzy w Chrystusa dopuścił się apostazji i jako taki jest skazany na potępienie. They can't both be right. I to nie jest tak, że obie religie nie mogą mieć racji. And neither faith, sorry? Obie religie nie mogą mieć zarazem racji. And the point is that there are conflicting views of these two faiths. They both believe equally strongly in opposing doctrines, and neither one of them can prove that they have the right doctrine. Zatem istnieją dwie całkowicie wykluczające się doktryny, a zwolennicy wierni żadnej z tych doktryn nie mogą udowodnić prawdy swojej doktryny. This differs from science in two ways. I na dwa sposoby to się różni od podejścia naukowego. In science, we have ways of deciding between opposing views. Otóż w nauce są sposoby rozstrzygnięcia, który ze sprzecznych poglądów jest słuszny, jest ma rację, prawdziwy. Whereas if you ask a religion person, if you ask a Muslim, how do you know that Allah is the prophet? They cannot answer except by referring to an ancient book. Natomiast jeżeli spytamy muzułmanina, skąd wie, że Mahomet jest prorokiem, jedyne co może zrobić, to odesłać do starożytnej księgi. The second reason is that scientists don't kill each other over different interpretations of their theories. Dochodzi też jeszcze ten szczegół, że naukowcy nie zabijają się, a jeżeli dochodzi do pewnej różnicy wykładni czy interpretacji jakiejś teorii. Finally, if you believe that you get salvation through faith rather than works, there's other parts of the Bible that contradict that. Z kolei, jeżeli ktoś wierzy, że zbawienie gwarantuje, czy zbawienie przynajmniej poprzez wiarę, a nie uczynki, a zawsze znajdą się fragmenty, istnieją fragmenty Biblii, które tej tezie przeczą. And for example, in James it says, faith, if it hath not works, is dead, being alone. These two Czytamy na przykład w liście świętego Jakuba, że wiara nie połączona z uczynkami jest martwa sama w sobie. So not only do different religions make different claims about the truth, but even the same religion makes opposing claims. And you know this, that in the Bible you can find support for any point of view, depending on what part of the Bible you look Zatem at. dochodzi do sprzeczności nie tylko pomiędzy różnymi religiami, ale różnymi wyznaniami czy odłamami tej samej religii. Zresztą Państwo wiecie doskonale, że na podstawie Biblii można uargumentować i uzasadnić każdą tezę oraz jej przeciwieństwo. I added this down later. I guess this is what you call paczki in Polish, where you get dumped. It's relevant to baptism. In order to say this is another factual statement, granted it's a hard to test statement, but that if you want to be saved, you have to be baptized. Kolejne twierdzenie głosi, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Now we get to certain statements which science can test that are religious. The Catholic Church adheres to the view that Adam and Eve were literal humans that are the ancestors of all human beings. A teraz dochodzimy do twierdzeń, które są weryfikowalne naukowo, a Kościół katolicki twierdzi, że Adam i Ewa to prawdziwi ludzie, którzy zostali stworzeni przez Boga. This is in the Book of Concord for Lutherans, but it is also in the Catholic Catechism. Czytamy to, ten cytat został wzięty w tej księdze zgody, a natomiast w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy mniej więcej to samo. Can't see the bottom of that. The left is the claim that Adam and Eve, and this is the facts. Po lewej stronie widzimy twierdzenie, też przedstawienie tego twierdzenia o Adamie i Ewie. Po prawej stronie widzimy stan sytuacji faktyczną. So here is an example where science has told us that what's in the Bible is wrong. I oto przykład sytuacji, gdzie nauka wykazała błędność tego, co czytamy w Biblii. Now how do we know this?
We know this because from my own field, population genetics, we are able to calculate how small the human population could ever have been. Wiemy, chociażby na podstawie mojej własnej dyscypliny naukowej, czyli genetyki populacyjnej czy demograficznej, jesteśmy w stanie zmierzyć, określić liczebność ludzkiego gatunku. And the answer is 2,500 humans. At the beginning, the original. Well, the human population has fluctuated over time from when we diverged from the chimpanzees, the ancestor of chimpanzees, but it could never have ever been smaller than 2,500. Ogólnie populacja rodzaju ludzkiego na Ziemi nie mogła nigdy być niższa niż 2,5 tysiąca. So this is wrong, but Catholic Church continues to claim that these are the ancestors of humanity. This is the truth, that we had 2,500 at minimum ancestors. Zatem, i tak głosi Kościół, głosi tezę o tylko dwojgu prarodzicach, natomiast prawdą jest, że nigdy nie mogło być mniej niż 2,5 tysiąca przodków rodzaju ludzkiego. So we have faith here and facts here. Czyli zestawienie wiary i faktów. If you have respect for evidence, you take this side. Jeżeli cenimy w jakiś sposób dowody naukowe, znaczy dowody, fakty, to opowiadamy się po tej stronie. But the Catholic Church and many other evangelical Christians in America are forced to take this side. Jednak Kościół Rzymskokatolicki, jak również inne amerykańskie wyznania chrześcijaństwa, czy chrześcijaństwa opowiadają się po tej stronie. And that's because if you don't have Adam and Eve, then you don't have original sin. Bo bez Adama i Ewy nie mogłoby być grzechu pierworodnego. And if you don't have original sin, then you don't have a reason for Jesus to die and be resurrected. Bez grzechu pierworodnego, a nie mogłoby być, czy nie ma sensu odkupienie tego grzechu przez Jezusa. These new results from population and evolutionary genetics have, as you can imagine, caused a lot of consternation amongst people that believe in Adam and Eve. Nowe odkrycia, nowe wyniki badań prowadzonych przez genetyków populacji ewolucyjnych oczywiście spowodowały poważną konsternację wśród wierzących w wersję o prarodzicach Adamie i Ewie. It's almost humorous the lengths to which American theologians will go to try to maintain that there was an Adam and Eve, even though there wasn't. Wręcz śmieszne jest to, jak bardzo amerykańscy teolodzy starają się udowodnić istnienie Adama i Ewy, podczas gdy oni nie istnieli. A lot of them maintain that Adam and Eve are a metaphor for something else. Twierdzi się na przykład, że Adam i Ewa to metafora. But that of course means that Jesus died for a metaphor. Z czego wynika, że walczycie za metaforę. So it causes a lot of problems. This next slide I'll just skip. It's about the Trinity. I've never understood the Trinity. I don't even think Catholics understand the Trinity. O Trójcy Świętej nie będę mówił, bo przyznam, że sam tego nie rozumiem, zresztą nie sądzę, żeby katolicy tak naprawdę rozumieli, o co w tym chodzi. But it is an empirical claim. W każdym razie również na temat Trójcy Świętej głosi się empiryczne twierdzenia. So the last part, I just wanted to show you that religion and science do overlap. They both make claims about what happens in the real world, even though some of the religious claims are hard to test. Istnieje zatem pole, w którym wiara i nauka nakładają się na siebie, a mianowicie obie te dziedziny głoszą twierdzenia na temat rzeczywistości, chociaż w przypadku religii te